Sąsiad, co to jest? No gałąź przecież. No to teraz sąsiad mi powie, jakim prawem oskubał mi wiśnie z tyłu domu? Takim prawem, że zasłaniała mi światło słoneczne rano. Aha, i postanowił sąsiad bez pytania je przyciąć, tak? Nie. Nie było sąsiada w domu, to zostawiłem karteczkę z informacją, że będę wycinał. Ale tylko te po mojej stronie. Ale to jest moje drzewo! Ale to drzewo zasłaniało mi światło! Nie, no ja zaraz zwariuję. Dopiero co się sąsiad sprowadził z miasta do wsi i już się rządzi. Artykuł 150 kodeksu cywilnego mówi, że mogę ściąć gałęzie drzewa, które rośnie nie na mojej działce. A poza tym przypominam panu, że gdyby nie świętej pamięci moja babcia, tej wsi by nie było! I czego jeszcze? Może wody w kranie? No to żeś pan pojechał teraz. Szlak wytrafił. No to wojna. Dziś w odcinku. Czy sąsiedzki spór pisarza się rozwiąże? Facet tu nie pasuje. To miejski wandal. Wiejski złodziej! Co młody chłopiec wyczytał Adamowi w myślach? Uroczy chłopak, co? Istny diabeł. Zdjęcie Malwiny trafiło na stronę dla dorosłych. Na tych zdjęciach to ty, prawda? Nie, to musi być jakiś fotomontaż, albo ta laska po prostu jest do mnie podobna. Malwina, nie ściemniaj mi. Hej, słuchaj, chciałam ci kupić ten twój ulubiony serek, ale nie było, więc wzięłam zwykły. Spoko. Okej. Jest. O, skończyłem. Powiem ci, że odkąd wiem, że między nami nic, to naprawdę dużo lepiej się czuję, a ty? Spoko. Mamy taką normalną relację. Normalną, bez żadnych podtekstów. Mogę sobie w bokserkach chodzić po domu. Bez też. W sensie też się cieszę, że taka relacja, no. Tak. Widzę, że też ci się chce. No. To znaczy nie. Adam, musimy sobie wyznaczyć jakieś granice, wiesz? Jakie? Po pierwsze, ubierz się. A dlaczego? Mi nie przeszkadzałoby nawet, gdybyś ty chodziła po domu w bieliźnie. Ale dobrze. Jak sobie życzysz. Dobra, no to mamy ustalone. W domu chodzimy ubrani, tak? Dobrze. Ale nie wiedziałem, że jesteś takim pruderem. Przepraszam, pruderką. Ja uważam ten temat za zakończony. Weź się rozbierz. W sensie ubierz. Całkiem dobre, ale... No ale te w Paryżu były lepsze. Uj, Paris. Spokojnie, znajdziemy jedną piekarnię. Jak nie, to znajdziemy następną piekarnię. Aż w końcu nam się znudzą. Nie, to będzie znak, żeby zrobić następny urlop. A gdzie polecimy? Nie wiem. Rzym. O, no cześć, córcia. Malwina! A co ty tu robisz? A nic, po prostu nie chciałam siedzieć sama w domu. No i co? Pomyślałeś, że przyjdziesz do firmy? No a coś się stało? Nie, jest okej. Chciałam z wami trochę pogadać, a przy okazji wdrożyć się w sprawę firmy. Wow, super. No dobra, to co? Spoko, tato, pójdę po prostu pogadam z Gabi. Nie, ale ja... Spoko, dam radę. Słuchaj, no u mnie wszystko dobrze. A w pracy też dobrze. Mamo, możesz przestać mi zadawać te pytania? To jest naprawdę denerwujące. Nie mam chłopaka. Dlatego, że nie mam ani czasu, ani ochoty, rozumiesz? To jest głupie, że muszę ci pokazywać każdego chłopaka, z którym się spotykam, ale tak, jak kogoś będę miała, to będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie, okej?
No, pa. Twoja mama nie wie? Podsłuchiwałeś? Tak niechcący. Troszeczkę. A czego ma nie wiedzieć? O twojej orientacji. Boisz się jej reakcji. Nie. Moja mama jest bardzo spoko. Ale boisz się jej powiedzieć, tak? Dorota, jeśli twoja mama jest spoko, to powinna zrozumieć. A, już wiem. Pewnie chce mieć wnuki. Nie, ja mam dosyć tej rozmowy. Dobrze. Poczekaj, Dorotka. Pamiętaj, że jestem twoim przyjacielem, prawdziwym przyjacielem, dobrze? I zawsze, ale to zawsze możesz na mnie liczyć. Bez podtekstów oczywiście. Będzie dobrze. Miałam nadzieję, że jak skłamię Adamowi, że nie jestem zainteresowana chłopakami, to da mi spokój. Zamiast tego zyskałam nową przyjaciółkę. Niemożliwe. Ale co? Błażej myślisz? To jakiś twój znajomy? Nie, to jest pisarz. Nie znam. A dobry? Zaczytywałam się w nim, jak byłam w liceum. Wiesz, pisał o samotności, o miłości, o wielkim mieście, o relacjach, które pozornie były przelotne, a potem okazywały się wielką miłością. To jak samotność w sieci. Tylko że z happy endem. Z happy endem? Łe, to mało prawdziwe. Wiesz co, Gabi, ja zawsze marzyłam, żeby być taką, wiesz, szczęśliwą, nieszczęśliwą w wielkim mieście, a teraz jaram się, że mogę go poznać. No tylko uważaj, nasi idole często nie dorównują naszym wyobrażeniom o nich. No tak, ale ja myślę, że jednak autor Dziewczyny z 7. piętra i Waniliowej soboty musi być taki, jakie są jego postaci. Okej. Sąsiad, jak nie przestaniesz kopcić z komina, to doniosę odpowiednim służbom, że palisz śmieciami. Donoś sobie, powodzenia. No jak nie śmieci, to plastik, to guma. Wszystko leci na moje podwórko. W mieście tak nie trują. No a co sąsiadowi tak śmierdzi, no co? To normalny zapach palonego drewna. Chyba kauczuku. Niech sobie lepiej sąsiad węch zbada. Ech. Co za listonosz? Cały czas jestem w domu. Nie zadzwoni, nie zapuka. Kalinowski, znowu pokłóciłeś się z panem Błażejem. To jesteś z siebie zadowolony, tak? No, bardziej niż on. A kochanie, nie wiesz, gdzie jest ta stara opona od traktora? Chyba jest w szopie. A po co ci? No nie wie, baranek śmierdzi guma, to teraz poczuje. Boże, daj mi siły. Adam? Kasia? No nazwisko na paczce mnie zdziwiło, ale adres się nie zgadzał. No, przeprowadziłam się. Co słychać? No po staremu, jak to u mnie, w ciągłym biegu. A co u ciebie? No, jakoś tak znośnie. Paczkę mam dla ciebie. Proszę. Podpiszesz. Tutaj. Proszę. To na razie. Adam, zaczekaj. Tak? Przepraszam za te pocięte ubrania. Nie rozstaliśmy się w dobrej atmosferze. No, tak średnio bym powiedział. Po prostu źle zareagowałam i nie dałam ci nawet szansy. Daj spokój, było minęło. A co robisz dziś wieczorem? Wieczorem? Nie, w sensie nie proponuję ci randki. Po prostu opiekuję się synem mojej przyjaciółki i może byś wpadł wieczorem, to zakopiemy topór wojenny? Bardzo chętnie, ale wiesz, niestety mam już plany. No, to szkoda. A co robisz? Organizuję przeprowadzkę mojemu koledze. Nie ma samochodu, a ja mam busa. A, to miło z twojej strony. No, ale spokojnie, nie przejmuj się. Na pewno jeszcze się spotkamy. Na razie. Cześć. Zasada numer 124. Nigdy, ale to przenigdy nie wchodź do tej samej rzeki.
Wie pan co, no ja nie chcę się narzucać, ale pana dziewczynę z 7. piętra, no to czytałam chyba z 6 razy. O, doprawdy? To więcej niż ja sam. A długo pan tu mieszka? Bo ja znam te okolice, ale jakoś nigdy wcześniej pana tutaj nie widziałam. Nie, niedługo. Odziedziczyłem ten dom po babci Jance. No to była dla mnie niespodzianka, bo nie widzieliśmy się wiele lat. A jak byłem mały, to bałem się jej. Pochodziła z Wileńszczyzny, a po wojnie trafiła tutaj. Zamieniła dworek na chałupę. Ale nigdy nie zapomniała, jaka krew płynie w jej żyłach. No tak, no to były trudne czasy, a szczególnie dla kobiet. No, ale miejscowi ją kochali. Pamiętam, że jak byłem mały i tutaj przyjeżdżałem, to nakazała do siebie zwracać się per hrabino. Nawet mi kazała tak mówić. A to, co mi pani dostarczyła, to są właśnie dokumenty spadkowe. Czyli co, nie będzie pan więcej pisał o Warszawie? Warszawa mnie przebodźcowała. Ten smog, spaliny, umysł dobrze nie pracuje w takich warunkach. No racja. Czyli przyjechał pan na wieś, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, ciszy i spokoju, tak? Tak, i w bonusie szczekające kundle, sąsiad burak i smród obory. I do tego listonosz niemota. Ideał sięgnął bruku. Mówi pani, gdzie ta wieś sielska, anielska? Się pytam. Na początku chciałam poprosić go o autograf, ale facet żył stereotypami. Miasto dobre, a wieś zła. Może faktycznie nie powinniśmy za wiele wymagać od swoich idoli. Proszę poczekać. Pani zna tego furiata? W sensie pana Błażeja? No, znam jego książki, to pisarz. Pisać każdy umie, to żaden wyczyn. Bez przesady. No i właśnie dlatego się nie dogadamy. Facet mówi zagadkami. Jakbym miał wybierać między towarzystwem jego a mojej trzody, to wybiorę to drugie. Dobrze, no a to rozbite okno? A no to przyznaję, poniosło mnie. Ale przeprosiłem. A on udaje lepszego niż jest, no. Typowa Warszawka. Przyjeżdża tutaj i myśli, że wszystkie rozumy pozjadał. No, wycina drzewa, kradnie kurczaki. Że co, proszę? No tak, 15 kurczaków mi zginęło, liczyłem dzisiaj rano. No co, może same uciekły? No musicie się panowie dogadać jakoś, no. Po moim trupie. No, to jest miastowy. To on się tutaj przeprowadził do nas, a nie my do niego. A skoro przeżyliśmy hrabinę, to jego też przeżyjemy, no. A ty co tu robisz, co? Jak to co? Popaczki przyjechałem. No ja też. To widocznie Gabi się pomyliła. O, hej. Pracujecie dzisiaj razem? No na to wygląda. Posłuchaj, to może ty weźmiesz te bardziej pilne paczki, a ja pozostałe. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. A wodę poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? A od kiedy to kurier pracuje w sklepie spożywczym? My oferujemy kompleksowe usługi, tak aby wszyscy nasi klienci byli zadowoleni. Aha. Wie pan co, woda wystarczy. 2,20, tak? Grosik. Na szczęście. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Co o niej myślisz? W jakim sensie? W sensie wizualnym. Nie twoja liga. A, że ty jesteś bardziej nią zainteresowana. Twój radar wyczuł, że ona woli ciebie niż mnie. Ty naprawdę pytasz mnie, czy ona jest lesbijką? A jest? A jak myślisz? Myślę, że może grać na 2 fronty. Bartuś! A jak tam twój radar? A ja nie mam żadnego radaru, chyba że trwale uszkodzony. Dorota, my możemy sobie pomagać, rozumiesz? Nie wiem, ty na przykład ją zagaisz, ja pociągnę dalej, ale jeśli okaże się, że jest w twoim typie, to droga wolna. Nie mam dosyć tej rozmowy. Ale naprawdę może być fajnie, będziemy partnerami. Ty będziesz moim skrzydłowym, ja twoim. Ja będę ci wystawiał wszystkie laski, które nie są hetero, a ty mi pozostałe. Ale ty oszalałeś. Ja nie będę w to grać. Mam tego dosyć. Ale dlaczego? Dlatego, że mam dosyć tej sytuacji, rozumiesz? Czemu? Bo jestem hetero.
Dorota, musimy pogadać. Adam, później. Teraz. Wytłumacz mi, dlaczego powiedziałaś, że wolisz kobiety. Oszukałaś mnie. W co ty grasz? Ja nigdy nie potwierdziłam, że jestem lesbijką. Sam sobie to wymyśliłeś i pasowało ci to do obrazka. Jakiego znowu obrazka? Adam, nie wszystkie kobiety są tobą zainteresowane. Zrozum. Ale nie rozmawiamy o mnie, tylko o tobie. Adam, a przestałbyś do mnie uderzać tak po prostu, jakbym ci powiedziała, że nie chcę? Nie, bo ty nie rozumiesz słowa nie. No właśnie. Wiesz co, Dorota? Teraz ja ci coś powiem. Choćbyś była ostatnią kobietą na świecie, a na ziemi żyli sami faceci i jedyna ty, wolałbym do zakonu pójść niż... Dla mnie nie istniejesz. I tak nie miałbyś szans! No i foch. Czy może sąsiad się uspokoić? Tu się pracuje! Co sąsiadowi znowu nie odpowiada? Piła mi nie odpowiada! Sąsiad już któryś dzień z rzędu, a ja chcę pisać! Niech zatyczki sobie do uszu kupi. Nie będzie mi sąsiad mówił, co mam sobie kupować! A mi co mam robić na swoim podwórku? To moje podwórko i mogę pracować kiedy chcę. I kurczaki niech mi odda, co mi je ukradł. Jak zrobię z nich pasztet, to sąsiada poczęstuję! Co jest? Ty masz 12 lat? Wy się zachowujecie jak dzieci w piaskownicy. No kochanie, nie wiem o co mu chodzi. Przygotowuję drewno na opał. Kalinowski, my mamy pół stodoły chrustu z zeszłego roku. Nie ściemniaj, robisz mu na złość. Chcesz wiedzieć, czemu to robię? Ukradł nam 15 kurczaków. Ty musisz iść do lekarza. Co? Kurczaki sprzedałeś 2 dni temu Heńkowi i sam mówiłeś, że mamy ich za dużo. No oj tam, no, kogo obchodzą te głupie kurczaki? Ważne, że to on zaczął. A ty skończysz. I co z tego, że on jest z miasta? To twój sąsiad, masz go traktować po sąsiedzku. I zaprosisz go dzisiaj na imprezę. Tylko spróbuj nie. Cześć. Jeśli propozycja jest nadal aktualna, to bardzo chętnie dzisiaj wpadnę. Pewnie, zapraszam. Ale nie miałeś pomóc koledze w przeprowadzce? Miałem oczywiście, ale kolega powiedział, że sobie poradzi. Naprawdę? Tak bez samochodu? No, naprawdę. Da sobie radę, chłopak. A nie cieszysz się, że przyjadę? No pewnie. Zwłaszcza, że poznasz Ambrożego. A, to ten chłopiec, którym się opiekujesz, tak? Na pewno się polubicie. Jest trochę inny, ale bardzo sympatyczny. W jakim sensie jest inny? Sam zobaczysz. O 18:00? No, może być, w porządku. To do zobaczenia, pa. Inny. Adam, ruszaj się, druga tura paczek na ciebie czeka. Już, spokojnie, już, Gabi. Tylko wytłumacz mi, w jakim sensie dziecko może być inne? Ale jak to inne? No właśnie nie wiem, no może dziwnie wygląda, albo dziwnie mówi, albo... No ale skąd w ogóle to pytanie? Spotykam się z moją byłą i ona opiekuje się właśnie takim chłopcem. Użyła takiego wyrażenia. No ale z tą byłą, co ci pocięła ciuchy i wyrzuciła z mieszkania? No? A jesteś zazdrosna? Wcale. A skoro ona użyła takiego określenia, to pewnie z nią jest coś nie tak, a nie z tym dzieckiem. No, dzieci mają swój własny świat i dorośli często tego nie rozumieją. Tak jak ja, ciebie. A czego ty znowu nie rozumiesz? Idę tam, gdzie mnie chcą. No to ruszaj się do roboty. No wie sąsiad, no źle zaczęliśmy. No, my tu na wsi zachowujemy się inaczej. No, sąsiad musi sąsiadowi pomagać, a nie tak jak my. Zgadzam się. Proszę do środka. Muszę przyznać, sąsiad, że mnie zaskoczyłeś. No to jest nas dwóch.
Jezus Maria. Wiedźma jak żywa. Co jest? Mojej kochanej babci Janki się przestraszyłeś? I czemu od razu wiedźma? Przeprosi sąsiad za nią, to wtedy pogadamy. Słucham? Mam przepraszać za babcię? Za co niby? Na łeb pan upadł? Widzi babcia, co za bałwan? Halo? O, dzień dobry pani Doroto, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie, właśnie skończyłam pracę. A to nawet lepiej, bo ja w prywatnej sprawie do pani. Czy zechciałaby pani przeczytać i ocenić moją nową książkę? Znaczy to jest bardziej nowela, nic wielkiego. No ale tak sobie pomyślałem, że jeśli pani tak ceni moją twórczość, to... No pewnie, jasne. Tak, przeczytam. O, super. Bardzo się cieszę. Wie pani, my pisarze czasami tracimy swój pisarski pazur i dobrze by było przed wysłaniem do wydawnictwa uzyskać jakąś obiektywną opinię. No oczywiście może pan na mnie liczyć. No i chyba tylko na panią. W mieście człowiek jest dość samotny, a tutaj tylko nadmiar chamstwa i prostactwa. Wie pan co, może wróćmy do pana książki, dobrze? Tak, oczywiście. Poproszę tylko maila do pani i od razu wysyłam. Super, dziękuję. No, do widzenia. Zapraszam. A to dla ciebie. Dzięki, tylko obawiam się, że ja nie będę dzisiaj piła, bo opiekuję się dzieckiem. A, mówiłaś. No właśnie, gdzie jest ten Ancymon? Kto? Ambroży? Jest w pokoju obok. Mam nadzieję, że się go nie wystraszysz. Czemu mam się go wystraszyć? Ambroży w przyszłości chce zostać iluzjonistą. I aktualnie ćwiczy mentalizm, więc będzie udawać, że czyta ci w myślach. Rozumiem, dobrze. To on niech sobie udaje, że czyta w myślach, a ja będę udawał, że mu wierzę. No dobra. Ambroży, chodź do nas. Ja zaniosę wino. Cześć. Ambroży, jestem Adam. Pewnie się dobrze uczysz. Jesteś najlepszy w klasie, nie? Jesteś kurierem. Jestem. A co, Kasia ci powiedziała? Nie. Nawet nie wiedziałam, że przyjdziesz. A to skąd wiedziałeś, że jestem kurierem? A, już wiem. Kasia mówiła, że podobno próbujesz czytać ludziom w myślach. Nie próbuję, tylko to robię. Robisz, tak? W porządku. Spoko, to może mnie zaskoczysz. Powiedz na przykład, o czym teraz myślę. O dziewczynie. O Kasi, tak, myślę rzeczywiście, ale musisz się bardziej wysilić. Myślisz o innej dziewczynie. O tej, z którą się pokłóciłeś. Ja wiesz, jestem kurierem, tak jak zauważyłeś, i w tej pracy nie spotykam dużo takich niefajnych ludzi. Ale ty myślisz, że ona jest fajna. Nie, wcale tak nie myślę. Pokłóciłeś się ze swoją dziewczyną. A wcale nie, Ambroży, mylisz się. To nie jest moja dziewczyna. Ale chciałbyś, żeby nią była. Idę poczytać książkę. Do widzenia. Uroczy chłopak, co? Istny diabeł. No nie przesadzaj, przecież to tylko dziecko. Dziecko. Opowiadaj, ty spotykasz się z kimś? Adam. Co? Mówiłaś coś? Oblukaj to. Hot. No. A ta? Not. Siema, chłopaki. Siema. Cześć. Sorry za spóźnienie. Masz towar? O, zapomniałbym. Zobacz to.
najlepszeamatorki.pl. Co to jest? Strona porno? Stary, nie mam 15 lat, żeby się jarać. To nie jest strona porno, to nie o to chodzi, Damian. No a o co? Gibson chce mi znaleźć żonę. No dobra, no ogólnie chodzi o to, że na te dziewczyny można głosować. I jak uzbieramy 500 lajków, to wstawiają cały filmik z daną dziewczyną. A która najlepsza? No moim zdaniem ta. No, taka średnia. O co ci chodzi? Co ty w ogóle gadasz? No spoko jest. No, gadam to, co widzę. Taka, no... 2 na 10, nic szczególnego. Nie wiem, no może faktycznie są lepsze. Dobra, koniec głupot. Macie towar, to do roboty. Siema. Dobra, no, nara. Cześć. Halo? Słyszy mnie kto? Halo? O, sąsiad! Czy sąsiad może być tak łaskawy i ściszyć to wszystko? Normalni ludzie są pospać. A to niemożliwe, bo wszyscy normalni są u mnie w domu. Ja chcę pospać. Ja! No dobra, sąsiad. Będziemy ciszej. Dobra, no. Halo? Jest po 22, cisza nocna! Halo! Cisza nocna jest! Cisza nocna jest! Czytałam nową książkę Błażeja. 2 razy. Aż taka dobra? Fatalna. No to po co czytałaś ją 2 razy? No nie wiem, no myślałam, że może za pierwszym razem nie zrozumiałam, no. Ale jest strasznie beznadziejna. To znaczy literacko dobra, ale wylewa się z niej taki jad, jakby pisał to ktoś inny. Mówiłaś, że ostatnio zmienił otoczenie, no może dlatego. Nie wiem, no może. Najgorsze jest to, że dzwonił do mnie dzisiaj rano i pytał o opinię. A ja obiecałam, że przyjadę i mu wszystko powiem. To będzie cudowny dzień. A ciebie co ugryzło? Ten dzieciak, o którym ci ostatnio mówiłem, Ambroży. Ten inny? Jaki inny? Istny diabeł, rozumiesz? Znał każdą moją myśl, a spojrzenie miał tak świdrujące, że jak sobie o tym pomyślę, to mnie od razu skręca. Ojej, biedaczku. Śmiejesz się ze mnie, tak? Myślisz, że żartuję? Nie, nie żartuję. Wiedział o mnie wszystko, rozumiesz? Wiedział, że jestem kurierem, że tutaj pracuję, że pokłóciłem się z Dorotą. Wszystko wiedział, nawet wiedział, co o niej myślę. Pokłóciłeś się z Dorotą? Czemu? Nie chce mi się o tym rozmawiać, to są sprawy między mną a Dorotą. I Ambrożym. Wiem, że to ty w nocy wyciąłeś moje drzewko. Zapłacisz mi za to. Sąsiad, na ty jeszcze nie przyszliśmy. Masz dowody, że to ja? Jak nie, to do widzenia. A kto inny? Tylko z sąsiadem są tu problemy. A nie pomyślałeś, baranie, że za dużo wypiłeś i sam je wyciąłeś? Tylko nie baranie! Kalinowski, do domu, przestań! No. Dzień dobry. Dzień dobry. Wejdzie pani? Nie, ja jestem w pracy. Długo panu nie zajmę. O, proszę. Widzi pani, nawet listonosz jest przeciwko mnie. Zamiast wyjść sprawdzić, czy jestem w domu, woli napisać, że mnie nie zastał. No trudno. Dobra, niech pani mówi, jak tam książka? No, jest inna niż poprzednie. No wiadomo, wieś to inny świat, ale chciałem o niej napisać równie szczerze. Szczerze? Pan się znęca nad tą biedną wsią prawie na każdej stronie. Nie rozumiem. Opisuje pan mieszkańców tej wsi jako prymitywów, wiecznie pijanych dzikusów. Mylę się?
Widocznie nie jest pani tak wyrobioną czytelniczką, jak sądziłem. Bo co? Bo mam inne zdanie niż pan? Pan sobie nie zadał nawet tyle trudu, żeby poznać tych ludzi. Z pana książek zawsze biła miłość do człowieka, ale z tej zdecydowanie nie. Nie będzie mnie jakaś kurierka uczyła, jak mam pisać książki. Żegnam. Tak? Rozumiem, do widzenia. O, cześć Adam. Cześć, Ambroży. Kaśka rozmawiała dzisiaj z moją mamą przez telefon. Słyszałam, jak powiedziała jej o wczorajszym wieczorze. Podobno cię wystraszyłem. Czytałem o tym twoim mentalizmie. I co, myślisz, że jesteś taki cwany? Ja też jestem w stanie cię rozczytać bez problemu. No to spróbuj. Ja bardzo proszę. Pewnie nikt cię nie lubi, bo się wymądrzasz. Masz pewnie same szóstki, ale żadnych przyjaciół. Dziewczyny też cię nie lubią za ten twój sweterek, nie? Pewnie nie za ładnie pachnie. No, przyznaj się. Śmierdzi? I pewnie jest jeden przedmiot w szkole, którego bardzo nie lubisz. Pewnie nawet ten twój mentalizm ci w nim nie pomaga. Założę się, że nie masz z niego ani żadnej piątki, ani żadnej szóstki, tylko same dwóje. WF? A to bydle. Gdzie jest mój obraz, złodzieju? Jaki obraz? Portret babci Janki, który ukradłeś. Ja? Chyba sąsiadowi już od tego pisania coś się we łbie przewraca. Co ty wyprawiasz, Adam? Małe dziecko straszysz? Ja straszę? Przecież to on jest straszny. Serio? Przecież to tylko dziecko. Właśnie, że nie tylko dziecko. On wczoraj czytał w moich myślach. Nie było was, więc nie wiecie, ale... Przytomnij, człowieku. Doprowadziłeś małe dziecko do płaczu. Jesteś dorosły? To się zachowuj jak dorosły. Powinienem go przeprosić? No raczej. Dobra. Tak? Szef mnie wzywał, tak? Tak, wejdź, proszę, zamknij drzwi. Słuchaj, znasz takiego klienta Błażej Myślisz? Tak, dostarczyłam mu wczoraj przesyłkę. A o co chodzi? No właśnie, wystawił nam negatywną opinię w sieci. Co? No, napisał, że kurierka była opryskliwa i chamska. Nie no, szefie, no kłamie, no daję słowo, przecież... Ale spokojnie, ja wierzę swoim pracownikom. Tylko czy potrafisz wytłumaczyć, dlaczego to zrobił? No tak. Nie spodobało mu się to, co powiedziałam o jego nowej książce. No, wystawiłam mu negatywną opinię, a on wystawił negatywną nam. Aha, to jakiś pisarz, tak? Słuchaj, Dorota, dam ci jedną radę. Nigdy nie mów artystom, że to, co robią, to jest złe. Nawet gdy jest to prawda. No ale co miałam powiedzieć, co? No, szef wie, że ja nie umiem kłamać, no przez gardło by mi to nie przeszło. Pochwalić okładkę książki. Ale to jeszcze nie zostało opublikowane. No to nie wiem, powiedzieć, że opisy przyrody były ciekawe. Ale nie są. Ile to stron? 100 jakoś. Idealna długość. Tak trzeba było powiedzieć. Jak myślisz, dasz radę to odkręcić? W sensie, żeby usunął komentarz? A muszę? A co szkodzi spróbować? Muszę sobie znaleźć nowego, ulubionego pisarza. Ty nadal przeżywasz tę książkę? No, ten facet wystawił nam negatyw. Najwyraźniej w ten sposób dziękuję swoim fanom. To jednego fana stracił. Dzień dobry. Dzień dobry. Kojarzy mnie pani? Mieszkam z mężem obok tego pisarza. No tak, pamiętam. A mogę jakoś pomóc? Koniecznie. Mój mąż zrobił strasznie głupią rzecz.
za pomocą waszej firmy nadał paczkę. Obraz. A, ja kojarzę. Roman właśnie wyciągnął go z samochodu. To ten? Wykończy mnie ta ich wojenka. Proszę. No ale przecież to jest obraz babci pana Błażeja. To gdzie pani mąż chce go wysłać? Oj, na wysypisko śmieci. I to jest zemsta za przycięcie drzewka. Powariowali obaj. No ale przecież cała wieś kochała babcię pana Błażeja. A kto pani tak powiedział? No jak to kto? Pan Błażej. Oj, nie wie, co mówi. No to może i lepiej, że ten obraz zniknął z jego domu. Mogło to być jego przekleństwem. Przestańcie! Przestańcie, uspokójcie się! Dosyć tego obaj! Ale już! Jak dzieci! Nie możecie spokojnie porozmawiać? Nie mamy o czym. Właśnie, że macie. Facet tu nie pasuje. To miejski wandal. Wiejski złodziej! Obraz mi ukradł! Panie Błażeju, obraz mam w samochodzie. Jak to? Skąd pani go ma? Dowie się pan? Ale czy możemy wszyscy spokojnie porozmawiać? Dobrze. No. Cześć, Malwina. Cześć. Zaskoczyłeś mnie tym telefonem, co się stało? No, to ty im lepiej powiedz. Na tych zdjęciach to ty, prawda? Nie, to musi być jakiś fotomontaż, albo ta laska po prostu jest do mnie podobna. Malwina, nie ściemniaj mi. Myślisz, że cię nie rozpoznam? Ciebie i twojego domu? Powiedz mi, co jest grane. Na tej stronie podobno nie jest tylko twoje zdjęcie, ale i cały filmik z tobą. Dobra, jak tak bardzo chcesz wiedzieć, to po prostu zrobiłam imprezę, jak rodzice byli w Paryżu. Zaprosiłam parę dziewczyn, wygłupiałyśmy się, robiłyśmy sobie jakieś głupie zdjęcia i to tyle. No, to jak to wypłynęło? Nie wiem. Może sobie zrobiły żarty, albo zrobiły to z zazdrości. Zresztą, wiesz co, to jest tylko jedno zdjęcie, nie ma tam żadnego filmiku, mówię ci. Okej, ale gdybyś miała jakiś problem, wiedz, że zawsze ci pomogę, tak? Ale nie ma żadnego problemu. Nie ma się czym zajmować. Luz. Okej, bo gdyby coś było nie tak, zawsze mogę ci pomóc. Jasne, dzięki, kuzyn. Dobra. Ja już muszę się zmywać. Siema. Siema. Halo? Roch, ty gnoju, widziałam, co zrobiłeś. O, Malwa. Coś się stało? Co się stało? Widziałam swoje zdjęcie na jakimś portalu pornograficznym. Jak mogłeś to zrobić? Sama to sobie zrobiłaś. Ja to tylko nagrałem. Masz to usunąć w tej chwili, rozumiesz? Spokojnie. Filmik trafi do sieci dopiero jak zdjęcie dostanie 500 polubień. Jak myślisz, zbierzesz tyle? Szkoda dobrej nalewki. Od kiedy ty się nie chcesz napić sąsiadem? Od kiedy jeden wyciął mi wiśnie. Kalinowski, od miesięcy rzępoliłeś, że się rozrosła i trzeba ją przyciąć. Właściwie to pan Błażej wyświadczył ci przysługę. Nie musiałeś tego mówić przy nim. O? A pan, panie Błażeju, naprawdę uważa, że jesteśmy bandą wieśniaków? Ciekawe, po kim to odziedziczył. Znowu pan pije do mojej babci? To była złota kobieta. Złota kobieta. Pana babka była potworem. Traktowała całą wieś jak swój prywatny folwark. Dorośli jej nienawidzili, a dzieci się bały. A na starość to w ogóle odleciała. Truła psy, koty, wyła do księżyca. Po prostu wiedźma. No co pan mówi? Nigdy pana nie zastanowiło, dlaczego kazała mówić do siebie hrabino? No jak byłem dzieckiem, wydawało mi się to normalne. Normalne. On jest taki sam jak ona. Nie jestem! No, czy jestem? Ja widzisz, przyznał się. Babcia miała swoje humory, no ale kochałem ją. Jeżeli ją pan tak kochał, to dlaczego przestał ją odwiedzać? Nie widzieliśmy tu pana przez tyle lat, ani razu. Babcia mnie zawsze uczyła, żebym pamiętał, że jesteśmy lepsi. I żeby inni o tym też pamiętali. Może dlatego całe życie jestem sam.
Może czas z tym skończyć. Daniel. Błażej. Proszę. No, to w zasadzie ja przeszedłem na chwilę, bo chciałem przeprosić Ambrożego. Ale za co? Za to, że no trochę go obraziłem i w ogóle fatalnie się zachowywałem. Okej. Ambroży, masz gościa. A gdzie jest Ambroży? Ja jestem Ambroży. Ale przecież tamten był inny. No ale to jest Ambroży. A to jest jakiś żart, tak? Żartujecie sobie ze mnie przez to, że obraziłem prawdziwego Ambrożego? Przecież to jestem Ambroży. Co ty mi tu będziesz gadał? No, przecież tamten... To jest jakiś fałszywy Ambroży. Adam, opanuj się. Powiedz, jak wyglądał ten twój Ambroży. No ten mój Ambroży to w zasadzie... No w zasadzie wyglądał tak samo, tylko miał jeszcze takie czarne okulary, staromodny sweter i czytał w myślach. To ty nie widziałeś Ambrożego, tylko Igora. Tego chłopca, co wpadł pod koparkę 30 lat temu. Podobno jego duch pokazuje się tylko wybranym osobom. Dzięki za pomoc, Igor. Spoko, od tego ma się kumpli. Obaj byliście świetni. To mu trochę utrze nosa. No. Tak? Chciałem podziękować i bardzo panią przeprosić. Byłem zdenerwowany i zachowałem się niegodnie. Spokojnie, już prawie panu wybaczyłam. Ale proszę usunąć ten negatywny komentarz, dobrze? Już to zrobiłem. Za to też przepraszam. Poniosło mnie. Spokojnie, każdy może mieć zły dzień, prawda? No, a niech pan powie, obraz już wisi na ścianie? A gdzie tam? Spaliliśmy wiedźmę. Co znaczy obraz? Wow. I jak się pan z tym czuje? Przyznam, że lepiej. Nawet powietrze wydaje się czystsze i znalazłem temat swojej nowej książki. Napiszę o babci Jance. A jest pan pewny, że to jest dobry pomysł? W końcu sam pan mówił, że nie cieszyła się zbytnią sympatią. Mam na to swój plan. Opiszę babkę taką, jaką chciałbym, żeby naprawdę była. Okej, no to w takim razie życzę powodzenia. Tylko proszę nie prosić mnie więcej o recenzję, dobrze? Wolę przeczytać książkę, jak już wyjdzie. Możemy się tak umówić. Super. To do widzenia. W następnym odcinku, czy tajemnica Elwiry wpłynie na jej karierę zawodową? Roman nieświadomie bierze udział w biznesie narkotykowym Tomasza. Wezmę jeszcze tybetańską sól morską. 1 porcję. Proszę pana, ale ja żadnych przypraw nie mam. Michał staje się podejrzanym w sprawie pisarki Pauliny. Sierżant Bartnicki, dzielnicowy. O co chodzi? To niech mi pan lepiej powie, o co chodzi.